Celowniczki. Ile bym w nie nie grał, zawsze będzie mi mało. Jednym z najbardziej lubianych rail shooterów był The House of the Dead. Zadanie wskrzeszenia marki wzięło na siebie polskie studio Megapixel, które postanowiłem odwiedzić i zadać kilka pytań odnośnie tego kultowego celowniczka. Zaczynając od pytania, jak udało się pozyskać licencję. Był to bardzo długofalowy proces, który opierał się w dużej mierze na moją wieloletnią współpracę z różnymi podmiotami z Japonii. Żeby opowiedzieć tą długą historię w jak najkrótszy sposób, po uzyskaniu kontaktu do odpowiednich osób w Sega Corporation w Tokio, udało nam się przeprowadzić serię spotkań, w trakcie których wynegocjowaliśmy pozyskanie licencji zarówno na remake House of Dead 1 i 2, jak i Panzer Dragoon 1 i 2. Celowniczki to dzisiaj nisza, dlatego stanowią dla deweloperów wyzwanie. Jakie największe problemy napotykają deweloperzy podczas tworzenia tego typu gier? Przede wszystkim kwestia tego, że nie mamy w tej chwili narzędzi wejściowych. Na przykład nie mamy lightgunów sprawnych, oficjalnych, normalnie działających. Musimy bazować tylko na żyroskopach czy kontrolerach typu Move, które również nie są absolutnie precyzyjne, co diametralnie wpływa na rodzaj przyjemności czerpanej z rozgrywki. Jest to totalnie inna po prostu gra, inne doświadczenie i to jest największe wyzwanie, żeby w jakiś w miarę sensowny sposób przenieść jeden rodzaj gry na aktualne narzędzia, możliwości. Tworzenie gry to proces, w którym bierze udział cały zespół grafików, dźwiękowców, animatorów. Jakie wyzwania stoją przed artystami przy tworzeniu gry, którą wielu z nas doskonale zna? Największym wyzwaniem jest chyba znalezienie takiego podobieństwa do oryginału, bo często nie mamy tak jakby takiego modelu, który by był bardzo wysokiej jakości, no bo jednak te gry były tworzone kilkanaście albo niekiedy nawet kilkadziesiąt lat temu. A więc ogólnie mamy do dyspozycji to, co gdzieś widzimy, jak wyglądało już w samej grze i niekiedy po prostu widzimy piksele, które musimy złożyć do jakiejś całości, właśnie oddać to podobieństwo. Oczywiście też dysponujemy konceptami, też współpracujemy z koncept artystami z naszej firmy oczywiście, którzy przygotowują do nas koncepty. Jednak no tutaj jeśli chodzi o samo modelowanie tych postaci, to wygląda to w ten sposób, że z każdej strony musimy gdzieś postarać się znaleźć to podobieństwo, co czasami jest trudne. No i po prostu też oddać w jakiś sposób charakter tej postaci, czy po prostu dopasować tą postać w taki sposób, żeby pasowała do całej gry. Na pewno największym wyzwaniem przy tworzeniu tych FX-ów nie były kwestie techniczne, tylko raczej dopasowanie artystyczne do tego arcade'owego stylu gry. One musiały być przerysowane, one musiały być mocne i musiały sprawiać wrażenie tej fajności, którą gracz czuje, zabijając kolejne kreatury. Największe wyzwanie to chyba, tak mi się wydaje, żeby to wszystko spiąć od początku do końca, żeby to przeprowadzić cały proces, nie dość, że najpierw design, potem wszystko zaimplementować i na końcu jeszcze to zrobić tak, żeby to brzmiało dobrze i fajnie. I na tyle, żeby to nie było inwazyjne i na tyle, żeby też gracz czuł, że to jest takie prawdziwe, takie, że są te emocje w tym. Że na przykład, żeby to było satysfakcjonujące, jak nie wiem, zabijemy przeciwnika. Żeby to tak cały proces dowieść do takiego finalnego, fajnego produktu. Gracze jednak chcą podobieństw do postaci z oryginału. Jak poradzili sobie artyści z takim zagadnieniem? A więc ja oczywiście miałem do dyspozycji koncepty od koncept artystów, którzy po prostu dla nas je tworzyli. Też wygląda to w ten sposób, że cały proces wygląda tak, że na samym początku tworzymy jakąś taką po prostu bazę i bryłę, staramy się uchwycić podobieństwo, następnie po prostu to, co my stworzymy, wysyłamy też do feedbacku i generalnie zarówno lead, jak i koncept artysta
mają wgląd w to, co my robimy i gdzieś, jeśli mamy takie dylematy, co dalej zrobić, to nas nakierowują. Ale wygląda to w ten sposób, że z jednej strony oczywiście musimy jak najbardziej oddać podobieństwo od tego, co było w grze, ale z drugiej strony też mamy swobodę. Nie wygląda to w taki sposób, że musimy po prostu zrobić coś wbrew sobie, mówiąc najprościej. A więc ogólnie wydaje mi się, że to jest takie odpowiednie połączenie tego, żebyśmy mieli tą swobodę, ale też oczywiście oddawali to, co było w oryginale. No, na tej zasadzie. The House of the Dead Remake pojawił się na konsoli Nintendo Switch. Nie jest tajemnicą, że konsola posiada mniejsze możliwości niż aktualne konsole od Sony i Microsoftu. Czy limity Switcha wymusiły na twórcach pewne kompromisy? Oczywiście, musiałem je zoptymalizować i jednak zważać na wszelkie limitacje związane z tym sprzętem. Robiłem na pewno Rigid Body, czyli zajmowałem się tak naprawdę symulacjami zniszczeń. W House'ie można zobaczyć kilka tego typu symulacji przy zapadających się podłogach, barykadach, czy nawet suficie podczas walki z bossem. To była akurat jedna z moich pierwszych symulacji, którą tu robiłem. No na pewno limitacje sprzętowe konsoli Switch trochę ograniczyły ilość elementów, które mogły się tam zapadać i niszczyć, więc musiałem być na to musiałem uważać na ten aspekt i musiałem mimo wszystko sprawić, żeby te symulacje wydawały się bardzo realistyczne, ponieważ no, jak ta postać musi przelecieć przez ten sufit i spaść na tą arenę, no to jednak przy tak dużej ilości elementów, jaką tworzyłoby na przykład szkło, musiałem wspomagać się zwykłymi partiklami, zwykłymi cząsteczkami, żeby dopieścić, po prostu dodać trochę soli i pieprzu do tego wszystkiego. Gra to nie tylko oprawa, to też dźwięk, bardzo ważny element, który pozwala zanurzyć się w przedstawioną na ekranie historię. Jak wygląda proces tworzenia dźwięku? Sam proces przebiega tak, że najpierw, po pierwsze, jeżeli chodzi o remake, o House'a konkretnie, no to po pierwsze musiałam przejść całą grę od początku do końca, żeby wczuć się w ten klimat, co jest takiego najważniejszego w samym gameplayu. Więc tutaj akurat miała być taka zabawa, miała być satysfakcja z tego zabijania zombiaków, więc to o to chodziło, żeby najpierw poczuć klimat, potem odpowiednie nagrania znaleźć, dobrać i dobrać też do charakteru na przykład danego przeciwnika, żeby to było na przykład jak mam kogoś, kto jest wielki, na przykład nie wiem, jakiś gruby przeciwnik z piłą, żeby było czuć, że on jest prawdziwy, i że jednocześnie też uchwycić ten klimat takiego śmiesznego horroru klasy B, ale właśnie, żeby on był też satysfakcjonujący, taki ciekawy. Wielu z Was zapewne marzy o karierze dewelopera. Z jakich programów korzystają twórcy w ich codziennej pracy? Ogólnie jeśli chodzi o programy, których używamy, to jest ZBrush. Jeśli chodzi o samo modelowanie, tworzenie modelu High Poly, Blender. No i jeśli chodzi o właśnie stworzenie też często jakiejś bazy, czy właśnie zrobienie retopologii, a jeśli chodzi o teksturowanie, to jest Substance Painter. No ja używałem głównie Unity do tworzenia systemów cząsteczkowych, do implementowania tego wszystkiego, aczkolwiek i tak wspierałem się Blenderem, ponieważ no, zawsze mogłem sobie coś samemu wymodelować. Blender ma też dosyć dobry system symulacji ciał stałych, w którym wspierałem się po prostu przy tworzeniu wszelkiego rodzaju zniszczeń. I to są tak naprawdę dwa najważniejsze programy, które bym tutaj powiedział. No wiadomo, jeszcze w roli VFX artysty zawsze gdzieś tam dochodzi Photoshop, czy jakikolwiek edytor graficzny, albo nawet edytor do animacji 2D, jak Adobe After Effects. Więc to zawsze gdzieś tam się też przewijało w pracy nad innymi efektami, dosyć mniejszymi, jak jakieś impakty, wystrzały broni, czy rozbryzgi krwi. Czy celowniczki to dzisiaj echo przeszłości, czy nadal mają szansę jeszcze powrócić? To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że do powrotu w pełnej klasie tego gatunku niezbędne byłoby wrócenie troszeczkę do mody automatowej, do całej tej takiej ery
salonów, gdzie faktycznie spędzamy wspólnie czas przy automatach. Wtedy tak naprawdę to granie light gunem w domu było przedłużeniem tylko pewnej kultury, pewnej zabawy, która gdzieś się odbywała tak naprawdę poza domem. Myślę, że zarówno VR, jak i eksperymenty typu właśnie PlayStation Move bardzo dobrze pokazują, że na dużą skalę tego typu peryferia nie sprzedają się tak jakbyśmy wszyscy sobie tego życzyli, prawda? Więc raczej bym wrzucał light guny jako rzecz, która tak jak właśnie technologia VR będzie miała jakieś swoje grono fanów gdzieś tam z boku i to sobie będzie pracowało. Czy to sprawi, że nagle wszyscy masowo zaczną produkować celowniczki? Myślę, że nie, ale oczywiście mogę się mylić, czas pokaże. Megapixel Studio wciąż tworzy nowe gry, które mają przywrócić do życia marki dziś lekko zapomniane. Jakich tytułów możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości? W niedalekiej i to bardzo niedalekiej przyszłości na pewno dostaniemy Fear Effect Reinvented, dostaniemy The House of the Dead 2 remake oczywiście i jeszcze jeden, chyba największy tytuł, nad jakim żeśmy pracowali do tej pory. Natomiast nie jest to jeszcze ogłoszony, więc... Nie mówimy jeszcze, że to nasze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o licencję Ocegi. Niezależnie czy lubisz celowniczki czy nie, nie da się ukryć, że przywracanie do życia legendarnych tytułów ma w sobie pewien rodzaj magii. To nie tylko przypomnienie, ale przedstawienie gry w nowej formie, która pogodzi graczy, którzy pamiętają oryginał oraz tych, dla których klasyczna wersja jest dziś niezjadliwa. To skomplikowany proces, ale póki co Megapixel Studio wychodzi z tego obronną ręką. Niedługo poznamy kolejne legendarne marki, które dzięki wrocławskiemu studiu powrócą na ekrany naszych konsol. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji mojego kanału tutaj lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Tutaj film o podobnej tematyce znajdziesz tu, natomiast tutaj jest film losowy wygenerowany przez algorytm YouTube'a. Jeżeli chcesz go obejrzeć, kliknij właśnie